It's good to be here. This is my very first time here. This is my very first time in Poland. To jest mój pierwszy raz, kiedy jestem w Polsce. And as I was reminded, it's my very first time in Central Europe. I o ile dobrze pamiętam, jest to mój pierwszy raz w Europie Centralnej. We've been many times in Germany, in England, in Finland, in Switzerland, in Belgium, but the first time in Central Europe. Wiele razy byliśmy w Niemczech, w Anglii, w Belgii, w Szwajcarii, ale w Centralnej Europie jesteśmy po raz pierwszy. And I want to thank the school and the leadership for making this possible. I dziękuję szkole i przywództwu za to, że umożliwiło to spotkanie. So back to tonight. Więc wracając do... We're going to look at some statistics as to why I think it's very important to start simple churches. Przyjrzymy się statystykom po to, żeby się dowiedzieć, dlaczego w mojej opinii warto prowadzić proste kościoły. Because people often tell me, but Milton, the conventional churches aren't full. Why should we start simple churches? Bo ludzie często mówią do mnie, Milton, tradycyjne kościoły nie są pełne, więc dlaczego zaczynać prosty kościół? And I'm going to share with you some American statistics. I podam wam statystyki amerykańskie. But the statistics in Poland are worse. Ale statystyki w Polsce są jeszcze gorsze. Then we're going to look at what is simple church. I'm going to summarize it very succinctly. I potem zobaczymy, czym w ogóle jest prosty kościół. Postaram się to podać w bardzo prosty sposób. And then we're going to look at a biblical foundation. Przyjrzymy się podstawie biblijnej. We're going to look at some additional research. I trochę dodatkowym poszukiwaniom, And badaniom. the last part, we're going to look at a condensed summary of church history. A na koniec zrobimy przegląd skondensowanej historii Kościoła. And the last part of church history is sometimes the hardest part for us to hear. I ta ostatnia część bywa dla nas najtrudniejsza do przyjęcia. So we're going to start with a quiz first. Zaczniemy od pewnego quizu. We're going to start on the right side. Does anybody recognize that face? Spójrzcie, po prawej stronie. Czy ktoś We z got nas one. rozpozna ten Okay. twarz? His name is Alan Hirsch. Alan Hirsch. You heard of ever? So you recognize him. Okay, well let's go to the next one. How about this next guy? Does anyone recognize this guy? No? Czy rozpoznajecie kolejnego postać? Joshua Packard. Joshua Packard. 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 Alan Hirsch is Australian. Alan Hirsch jest Australijczykiem. How about this guy in the middle? Anyone recognize him? Ten mam w środku. You might recognize the name, George Barna. George Barna. George Barna is an American statistician on church trends. Trends, the direction that church attendance is going up or down. George Barna jest kimś, kto się zajmuje statystykami, jeśli chodzi o Trendy? trends. Trendy w kościele. How about this gentleman? Anyone recognize that? Billy Graham. And how about this one? Ellen White. Ellen White. So okay. So I'm going to take you through some statistics, but we are going to start Więc przedstawię wam trochę statystyk, ale zaczniemy with something that Ellen White said in 1911. Zacznijmy od tego, co Ellen White powiedziała w roku 1911. So why don't you just read that in Polish? Może po prostu przeczytam. Przed ostatecznym przyjściem Sądu Bożego na ziemię wśród ludów Pana będzie miało miejsce takie odnowienie pierwotnej pobożności, jakiego nie widziano od czasów apostolskich. Duch i Boża moc zostaną wylane na Jego dzieci. W tym czasie wielu oddzieli się od kościołów, których umiłowanie tego świata wyparło umiłowanie Boga i Jego słowa. Wielu, zarówno pastorów, jak i wiernych, ochoczo przyjmie wielkie prawdy, które z woli Boga zostaną wtedy ogłoszone, aby przygotować ludzi na ponowne przyjście Pana. This little phrase, which in English is among the people of the Lord,
Ta krótka fraza wśród ludu Bożego is that limited to any particular denomination, church denomination? is not. Is it limited? Is it? It's a question. Is To it jest limited? pytanie. Czy uważacie, że dotyczy jakiejś konkretnej denominacji politycznej? So is it limited or does it include all people? All people. All people. I think you're right. How about this next little phrase right here? Primitive godliness. Co jeśli chodzi o to odnowienie pierwotnej pobożności? So will this revival of primitive godliness only be for certain people or could it be for people in any denomination? Czy to odnowienie pierwotnej pobożności będzie dotyczyło tylko niektórych ludzi, czy wszystkich denominacji? All denominations. All. It's not limited. It's everybody. Wszystkich. But then I want you to really notice this last section that's in bold. Ale chciałabym, żebyśmy się przyjrzeli szczególnie tej ostatniej wyróżnionej części. Back in 1911, Ellen White W said, 1911 Ellen White at that time, w tym czasie many will separate themselves from the churches in which the love of this world has supplanted a love for God and His Word. wielu oddzieli się od kościołów, w których umiłowanie tego świata wytarło umiłowanie Boga i Jego Słowa. And then she says the same word twice, again. Ona powiedziała właściwie 2 razy to samo. Wielu. Both ministers and people will gladly accept those great truths Zarówno usługujących, jak i wiernych przyjmie ochoczo wielkie prawo. So when I first read this, I thought this could be the beginning of a mass exodus from the churches. Więc kiedy ja o tym usłyszałem, pomyślałam sobie, to może być początek wielkiego exodus, And so I thought, Exodus. wielkiego wyjścia Kościoła. So I thought I need to start doing some research in America to see if we're seeing this happening. Więc stwierdziłem, że muszę zrobić trochę badań, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście to się dzieje. Here's one of the things I found early on. In 1965, Billy Graham said, Jedną z pierwszych rzeczy, jaką odkryłam, było to. W 1952 roku Billy Graham powiedział. and I'm just going to summarize it. Well, why don't you just read it? I ja przeczytam. Krocie chrześcijan w obrębie Kościoła podąża w stronę punktu, w którym mogą odrzucić instytucję nazwaną Kościołem. Zaczynają oni zwracać się ku bardziej uproszczonym formom wiedzenia. Są głodni osobistego i żywotnego doświadczenia z Jezusem Chrystusem. Są podnoszącej na duchu osobistej wiary. Jeżeli Kościół nie odzyska szybko swojego autorytatywnego przesłania biblijnego, możemy być świadkami widowiska, w którym miliony chrześcijan odejdą poza instytucjonalny Kościół w poszukiwaniu duchowej strawy. I still don't know why Billy Graham thought this, Ciągle nie wiem, dlaczego Billy Graham coś takiego powiedział, czy tak myślał. but he said that many may reject the church. Ale powiedział, może być tak, że wielu odrzuci Kościół. And he says that they will embrace more simplified forms of worship. I że wybiorą bardziej proste formy uwielbienia. The previous side, how did Ellen White say it? W porównaniu z tym, co wcześniej Ellen White powiedziała. Primitive godliness. You remember that phrase? Prosta pobożność. And then Billy Graham goes on to talk about how we may witness millions of Christians leaving the church. A potem Billy Graham powiedział, jak możemy być świadkami tego, jak miliony chrześcijan opuszczają Kościół. Now, in 1965, most of America still went to church. W 1965 roku większość Amerykan ciągle chodziła do kościoła. But somehow Billy Graham saw what was coming in the future. Ale w jaki sposób Billy Graham był w stanie zobaczyć, co będzie w przyszłości. And as I'm explaining these American statistics, it's worse here in Poland. I tak jak mówię, statystyki It's worse. polskie są gorsze niż te amerykańskie. So we are following in your footsteps. Więc właściwie jest to tak, że my
podążamy za wami. Idziemy waszymi Just like I śladami. discovered that we eat pizza just like the Polish people eat. I właśnie tak jak dzisiaj na początku odkryłem, że Amerykanie jemy pizzę w taki sposób, w jaki wy jecie. So I kept doing my research. Więc ciągle badałem. And in 2005, George Barna wrote a little book. I w 2005 George Barna pisał taką małą książkę. And it sent shockwaves throughout all the denominational church leadership. Shockwaves. That's... Fala uderzeniowa. I powiedział Shockwaves throughout the church leadership of all the denominations. Fala uderzeniowa sięgająca przywództwo wszystkich denominacji. He discovered that in 2005, I'll start over. He discovered that between 2000 and 2005, Dlatego, że odkrył, że pomiędzy rokiem 2000 a 2005 20 million Americans left the church. 20 milionów Amerykanów opuściło Kościół. And then here was the surprising part. I to, co jest najbardziej zaskakujące, They left the church to go find God. opuścili Kościół po to, żeby znaleźć Boga. But they didn't know why they left the church or where they went. Ale nie wiedział, dlaczego opuścili Kościół i dokąd. But in 2015, they discovered why they left the church and where they went. A w 2015 odkryli, dlaczego opuścili Kościół i dokąd poszli. But they also discovered that the 20 million had really escalated. Ale odkryli również, że 20 milionów naprawdę wzniosło się w górę. So between 2005 and 2015, that 20 million Więc między 2005 a 2015 20 milionów had increased to 104 million Americans. ta liczba wzrosła do 104 milionów. And this is a crisis. I to jest kryzys. This is 1/3 of the American public walking away from church. To jest jak 1/3, 33%. 33%, but this is 30% Of the American public. All Americans. All Americans. 33% populacji amerykańskiej opuściło Kościół. And now the church denominations were really in shock. I teraz kościoły denominacyjne były naprawdę zaskoczone. What they also discovered was that these people that are leaving the churches, they're not mad or angry or upset. I odkryli również, że ci ludzie, którzy opuścili Kościół, nie są ani szaleńcami, ani nie byli źli, ani nie byli urażeni. They are, in most churches, there are 10% of the people that do 90% of the work. Zwykle jest tak, że w kościołach 10% członków kościoła wykonuje 90% pracy. That 10% they now call the doers. They do the work. Więc zwykle tych 10 nazywa się wykonawcami czy działaczami. So they're the elders, the deacons, the Sunday school, Sabbath school teachers. Więc są to pastorowie, diakoni, szkółki niedzielne, tak, nauczyciele szkółki niedzielnych. This is the demographic that's leaving the churches. Są dane demograficzne odnośnie stanu Kościoła. Because they're realizing that they do all of their work in the church for 90% of the saints who don't want to do anything. Dlatego, że zdali sobie sprawę, że oni robią te 10% wykonuje pracę dla 90% pozostałych, którzy nie chcą robić nic. And so we started with that 1911 quote. Więc zaczęliśmy od tego cytatu z roku 1911. And I began to notice that that quote and what Billy Graham said is coming true in America. I zaczęłam odkrywać, że
ten cytat z 1911 roku i to, co powiedział Billy Graham, zaczyna się dziać w Ameryce. So let me ask you a couple questions. Więc pozwólcie, że zadam wam kilka pytań. Is most of Poland Protestant or Catholic? Czy większość Polaków jest protestantami czy katolikami? Catholic. Are we in the Catholic section of Poland or a Protestant section? Czy my jesteśmy w części Polski protestanckiej czy katolickiej? We're the Catholic. Now, how about the South? Is that Protestant or Catholic? Co jeśli chodzi o It's Polskę? Catholic. Everywhere is Catholic. Wszędzie są katolicy. By the way, who's from the south side of Poland? To jest Raise your hand. południe Polski. We got here, and a couple there, and one, and a couple over here. Okay. Welcome. You had a long ways to travel. Witamy, przybyliście z daleka. Who is from central Poland? To jest centralnej Polski. So got two here and one here. Welcome. You had still a ways to travel. Ciągle mieliście pewien kawałek drogi do przebycia. So everyone else is local. A kto jest stąd? Okay, so we have a lot of local lights. Więc mamy większość There's a lot of local lights. Now I forgot what I was going to. Oh, so I was looking at these trends in America. Więc przyglądają się tym trendom w Ameryce. So a couple more questions. What percentage of the Polish population would you guess goes to church once a month? Or goes to church on a regular Jak basis? myślicie, jaki procent Polaków chodzi do kościoła raz w tygodniu, raz w miesiącu? 15. No. 50. 43. 43. No, for 1 month more, 1 a week, it's like 40 now. In Okay. the Catholic Raz w statistics. tygodniu 40%. Does most of Poland still go to Christmas and Easter? Church on Christmas and Czy Easter? większość Polaków chodzi do kościoła na święta Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy? Tak? That's what America's like. Tak samo jest w Ameryce. Most of America no longer goes to church on a given weekend. Większość... Most of Americans don't go to church on a regular basis. Okay. Większość Amerykanów nie chodzi do kościoła regularnie, czy w każdy weekend, tylko w czasie świąt. In fact, this gentleman, Alan Hirsch, who lives now in the States, he's lived in the United States for a long time. Alan Hirsch, on mieszka teraz w Polsce, w Stanach, przepraszam. He actually says that 60% of America will not even go to church in a public building. I on powiedział, że 60% Amerykanów nie chodzi do kościoła, do budynków kościelnych, do tego, co jest budynkiem przeznaczonym na kościoła. But I want to give us some good news. Ale chcę wam dać przynieść pewną dobrą wiadomość również. This massive cultural shift is not necessarily the church's fault. Ten potężny ruch, ten liczny ruch, o którym mówiliśmy, on nie jest koniecznie spowodowany winą Kościoła. When I talk with people in Germany, in London, Kiedy rozmawiamy z ludźmi w Niemczech, w Londynie, w Finlandii, Belgium, w Szwecji, w Belgii, they are telling me that in those countries about 5% of the population goes to church on a regular. Oni mi powiedzieli, że jakieś 5% społeczeństwa chodzi do kościoła regularnie. So do you think Poland is about in that same percentage or is a little higher percentage? Więc myślicie, że Polska jest mniej więcej na tym samym poziomie, czy troszeczkę więcej? Maybe more. Maybe more. It's quite a bit more. Okay. Więcej. So it sounds to me like Poland and America are very similar right now. Więc wydaje mi się, że być może Polska i Ameryka są w tej chwili na podobnym poziomie.
But the good news is that this is not necessarily the church's fault. Ale dobrą wiadomością jest to, że to nie jest tak, że koniecznie jest to wina Kościoła. There is a massive cultural shift taking place across America and Europe. Dlatego, że w ogóle duże zmiany kulturowe następują teraz i w Ameryce, i w Europie. It's not taking place in Africa or South America yet. To nie dzieje się jeszcze w Afryce czy w południowej Ameryce jeszcze. So let me give you some secular examples of this cultural shift. Więc podam wam taki przykład spoza Kościoła o tych ruchach kulturowych. How many here either homeschool or know somebody who homeschools? Raise your hand. Oh wow. Kto z was chodzi do Nauczanie domowe. nauczania domowe? Kto z was prowadzi nauczanie domowe? So let's think of, okay. So raise your hand again. Czy mogę poprosić o tłumacza? Bo my tutaj do nas nie dociera. Okay, they want Tylko chodzi o... Spróbuję. No, bo czasami jest rumor i... Aha, dobrze, spróbuję jeszcze głośniej. To jest głośniej teraz? Tak. Tak? So how many know somebody who homeschools or you homeschool your own children? Kto zna kogoś, kto ma dzieci w edukacji domowej lub sam prowadzi edukację domową? Okay. Lepiej? Okay, next question. Następne pytanie. How many of you have an old-fashioned telephone in your house that is still connected by a cable to the wall? Kto z was ma jeszcze w domu telefon, stary telefon, niekomórkowy, analogowy, który jest podłączony przez stacjonarny, który jest połączony przez kabel? Raise your hand proudly. Podnieście z dumą So I've ręce. got a couple here and one back there. So 3 people? Only 3 people? Tylko troje ludzi. How many of you have a smartphone? A kto ma smartfona? How many of you use WhatsApp on your smartphone? Kto używa WhatsAppa? Wow. Okay. Another question. How many of you have ever called a good old-fashioned taxi cab? A traditional taxi? Kto z was używa tradycyjnej taksówki? Okay, a few. How many of you have called Uber? A kto używa Ubera? Okay. How many of you have stayed in a motel? Kto przebywa w hotelu? Kto korzysta z hoteli? Several. Okay. How many of you have booked Airbnb? A kto używa Airbnb? There we go. A couple here. A couple here and a couple there. Co to jest? To jest taka strona czy aplikacja, przez którą się wynajmuje mieszkania. Nie hotele, tylko mieszkania, jak się wyjeżdża na wakacje. Do you Mam realize? pytania, czy Agnieszkę wystarczająco słychać, czy dacie jej mikrofon? Mikrofon. A co woli Agnieszka? Who gave you permission to interrupt this? Yeah, I don't know. Because you're now on the microphone. Nie, będzie lepiej słychać. Bo chcesz śpiewać. Do you realize that Uber is probably the world's largest taxi service and they do not own a single car? Czy wiecie, że Uber jest największą korporacją taksówek, a nie ma żadnego własnego auta? Or do you realize that Airbnb is probably the largest hotel chain in the world and they do not own a single house? A sieć Airbnb jest największą siecią hotelową na świecie i nie ma ani jednego mieszkania na własność. Are you seeing this shift Czy widzicie zmianę? from the traditional to the non-traditional? Z systemu tradycyjnego do nietradycyjnego, do nowego. Have you seen it? Widzicie? You recognize these currencies? Czy rozpoznajecie te waluty? Do you recognize this currency? Bitcoin. Znacie te Bitcoin. Bitcoin. But Bitcoin
never asked these folks permission. Ale Bitcoin nigdy nie pytał o pozwolenie tych walut. And Uber never asked the taxi company's permission. I Uber również nie pytał o pozwolenie tradycyjnych korporacji taksówek. Do you recognize these logos? Czy rozpoznajecie te loga? Okay, who recognizes this logo? Kto rozpoznaje to logo? Anybody? This may be an American-based logo. Może to rzeczywiście w Ameryce jest Do you rozpoznawalne. recognize this logo? Co jeśli chodzi o to? You do too, huh? Niektórzy rozpoznają. Okay, this is. To jest. And what's this? A to? The Encyclopedia Britannica. Encyklopedia Britannica. Britannica was committees and PhDs to make sure the content was accurate. Britannica used a committee and people that had PhD, doctoral level PhD. Britannica wykorzystała zgromadzenie czy radę doktorów, czyli osób mających tytuł naukowy na poziomie co najmniej doktora, żeby uwiarygodnić swoje dane. You recognize these logos? Czy te logo rozpoznajecie? Okay, what's this one? Co to jest? Windows. Windows. Microsoft Windows. You know what this one is? A to? Oh, you know. OpenOffice. But OpenOffice never got permission from Microsoft to do an open source A competition. OpenOffice nigdy nie pytał Microsofta o pozwolenie, by zaczął działać. So do you see how the culture is shifting from institutional to grassroots? Więc widzicie, jak zmienia się, trendy się zmieniają od tradycyjnych po Grassroots, non-institutional. nieinstytucjonalne. You see how it's happening? Widzicie, jak to się dzieje? And almost all of you are part of this shift. I niemal wszyscy z Was są częścią tych zmian. So now we have the shift of institutional church is shifting to house churches. Więc teraz widzimy również, jak Kościół instytucjonalny zmienia się w Kościół domowy. So it's not necessarily the church's fault. Więc to nie jest koniecznie wina Kościoła, że tak się dzieje. This is a global shift that's sweeping Europe and the United States. To jest taka globalna zmiana, która dzieje się w Europie i w Stanach. And it is happening in the big cities in Africa and South America. I dzieje się również w wielkich miastach w Afryce i w Ameryce Południowej. This is why the development of simple church, house churches, is so important. Dlatego też rozwój prostych kościołów jest taki ważny. Because as time goes on, people are not as willing to go into conventional churches, but they are more open to going to your home. Dlatego, że ludzie zaczynają być bardziej otwarci na to, by pójść do waszych domów, niż pójść do tradycyjnego kościoła. Okay, let's look at the second part for this evening. Więc przejdźmy do drugiej części tego spotkania. What is simple church? Czym jest prosty kościół? I'm going to put up 3 or 4 slides here, but they're in English, but I'll give you the summaries. Wyświetlę 3 czy 4 slajdy w języku angielskim, ale wam je przedstawię. Simple church meets in homes Kościół prosty spotyka się w domu on Sabbath morning, w sobotę rano and they're led by lay people. i jest prowadzony przez Ludzi świeckich. ludzi świeckich, przez laików. That means that nobody is paid. There's nobody hired to plant a simple church. Więc jest tak, że nikt nie jest zatrudniony do tego, żeby zakładać prosty kościół. I need to update this slide. Muszę zaktualizować ten slajd.
But right now we are working with about 125,000 house churches. A w tej chwili pracujemy z jakimiś 125 tysiącami kościołów domowych. In Western cultures, they could be above ground. Na zachodzie to może być tego jeszcze więcej. But in many non-Western cultures, because of persecution, they are underground. A w kulturze niezachodniej z powodu prześladowań mogą być te ilości mniejsze. But there are millions of people now that are studying the Bible. Ale są teraz miliony ludzi, którzy studiują Biblię. And they're asking some important questions about the Bible. I zadają poważne pytania odnośnie Biblii. And they're learning about things like the Sabbath. I uczą się o takich rzeczach jak sabat. And they're realizing that it goes clear back to the template that God made this world with. The template, it goes to creation. It goes clear back to I creation. właściwie jest tak, że wracają do miejsca stworzenia, kiedy Bóg stworzył świat. So before sin entered the world, God created this world. Bo Bóg stworzył świat na początku Bóg stworzył świat. And as part of that, He set aside a holy space in time for 24 hours every week. I stworzył czas, w którym jest 24 dni, 24 godziny przez 7 dni. And He called it the Sabbath, the seventh day. I ustanowił sabat. And it's all about relationships. A chodzi w tym tylko i wyłącznie o relacje. God set this time aside because He wanted to have a special time each week to build a relationship with us. I On wyznaczył ten dzień, dlatego że chce mieć szczególną relację z nami w konkretnym czasie. But I'm going to come back to this whole question of Sabbath or Sunday when we talk about church Ale history. do tego tematu sobota czy niedziela powrócimy jeszcze później. Simple Church has 6 goals. Kościół prosty ma 6 celów. One of the goals is that we only use the Bible as our source of truth. Pierwszy to taki, że używamy Biblię jako jedynego źródła prawdy. The second goal Drugi cel is that Simple Church be sustainable for the long haul, the long term. że prosty Kościół może przetrwać przez długi czas. A third goal is that it be easily and exponentially reproducible. I będzie również w sposób prosty się pomnażał. W sposób prosty i wykładniczy. Wykładniczy, czyli taki. Wykładniczy, czyli taki. Nie liniowy, tylko wykładniczy. Im dalej, Liniowy, tym tylko wykładniczy, czyli Im dalej, tym funkcja rosnąca. okay. Dobrze, będzie wzrastał, tak? Będzie się pomnażał i będzie stale wzrastał. I want to say I think you're doing a good job at translating. You're getting it right on. I can't understand what you're saying, but it's right on. Yeah, it's right on. And that Simple Church be very cost effective. I nie wymaga wysokich kosztów. Because in the United States, a minimum of 82% of donations given to the church goes to maintain the building. Dlatego, że w Stanach Zjednoczonych 92% środków, jakie przychodzą na utrzymanie kościoła, zużywa się na utrzymanie budynków. And all the expenses related to the building. I wszystkich wydatków związanych z budynkiem. If you operated your businesses that way, Kiedy w ten sposób prowadzicie swoje interesy, many businesses would go out of business. To wypadniecie z biznesu wkrótce. Number 5 is we want it to be very missionally effective. Po piąte,
chcemy być bardzo efektywni w misji. And so I can tell you, because we keep very careful statistics with a global database, I powiem Wam, dlatego że my prowadzimy bardzo dokładne czy wiarygodne dane statystyczne, that for the last 10 years, że w ciągu ostatnich 10 lat 51% of people attending simple churches 51% ludzi, którzy uczęszczają do prostego kościoła, are secular and or unchurched people. są ludźmi świeckimi. Sekularyzowany. Secular? Tak, to jest świeckim. Świeckimi. Secular or unchurched. That's Albo niezwiązanymi z not church. They do not go to church. albo w ogóle nie chodzą do kościoła. Good, okay. When you look at most churches, less than 1% of churches, let me start that over. Most traditional churches Większość kościołów tradycyjnych have less than 1% of their attendance mniej niż 1% z ludzi uczęszczających do nich as secular or unchurched people. to są ludzie świeccy czy nie chodzący do kościoła, czy nie związani z kościołem. That you can still be a member but never go to church. Okej, chodzi mu o to, że jesteś członkiem kościoła, ale nie chodzisz do kościoła. That's unchurched. To jest osoba wierząca, ale nie chodzi do kościoła. więc Wierzący, nie praktykujący. wierzący, nie praktykujący. Myślę, że w ten sposób powinnam rzeczywiście używać. Albo chodzi o osobę, która, więc większość, jakiś 1% to są ludzie, którzy są świeccy, czyli nie są duchownymi, albo są po prostu członkami kościoła, ale nie chodzą do kościoła. But in simple church, Ale w kościele prostym 51% of the people attending 51% członków kościoła, ludzi, którzy są częścią kościoła, are secular or unchurched. są świeckimi albo członkami niechodzącymi do kościoła. So simple church is very effective in reaching the mission field. Dlatego Kościół prosty jest bardzo efektywny, jeżeli chodzi o pole misyjne. Does that make sense what we talked about so far? Czy to ma sens? To, co Any dotychczas mówimy? questions or you say we want to clarify? Any questions? Jakieś pytania, które chcecie wyjaśnić? Remember, this is just an overview we're looking at tonight. Bo dzisiaj przyglądam się tak z góry. Ja nie bardzo zrozumiałam tych statystyk z ostatnich 5 minut. I didn't really understand the statistics you talked about last time. Has been talking about last 5 minutes. Okay, I'll give a quick summary. Więc dam takie krótkie podsumowanie. So what do you mean by if they do not attend, they are members and they do not attend the church, so why they are because they are not in the church, they are not in the church because they are in the mission field? This is what you mean? Because you said in a simple church, 51 people are secular or non-church. Okay. So how it influences Attending the traditional church. Unchurched, not attending the traditional church. Yeah? Yes. You mean the traditional church? So 51% of the people attending a simple church 51% osób, które uczęszczają do prostego kościoła, comes from people out in the community pochodzą do not go to a traditional church. Pochodzą z tych ludzi, którzy nie należą do tradycyjnego kościoła. Was that helpful? Did that help make sense? Yes. Czy to pomaga? Czy teraz rozumiecie? Okay. So in other words, in our home, when we have simple church on Sabbath, Więc kiedy my mamy w domu prosty kościół w sobotę,
51 on average, 51% of the people in our home Średnio 50% ludzi z tych, którzy są u nas w domu, are people from the community that will not go to church. pochodzą z takich społeczności, czy z takiej grupy ludzi, która nie chodziła do kościoła. A traditional church. Do tradycyjnego kościoła nie chodziła. But they'll come to our home Ale przychodzą do naszego domu for a Bible study. na studium biblijne. But it involves a lot more than Bible study because it's a lot of fun, and we'll talk about that Ale tomorrow. nie tylko na studium biblijne, bo jeszcze wiele innych rzeczy dzieje się. Was that helpful? Czy to było pomocne? Any other questions to clarify what we've talked about so far? Jeszcze jakieś pytania, które wyjaśnią to o czym mówiliśmy? What does it mean? Secular. 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 Co to znaczy świecki? Secular is atheist. Ateista. Atheist. Don't believe in God. To znaczy, kiedy mówię świeccy, to myślę o ludziach, którzy they work. Nie wierzę. They don't at all. Świeccy to znaczy, że kiedy mówię świeccy, myślę o ludziach, którzy są ateistami, czyli nie wierzą w Boga. They don't believe in Jesus. Nie wierzą w Jezusa. They don't believe in spiritual things. Nie wierzą w rzeczy duchowe, w rzeczywistość duchową. That's secular. To jest świeckość. We call it secularization. My mówimy to zeświadczenie. Does that clarify that? Czy to wyjaśnia również? These are good questions. To są dobre pytania. Any other clarifying questions about the statistics and what we've talked about? Jeszcze jakieś pytania wyjaśniające tę część dotyczącą statystyk? Okay, let's do the last couple sections. Więc We'll do the idziemy last couple sections. do kolejnych sesji, do części. Where does the idea from simple church? Where does simple church come from? Where does the idea come from? Skąd pomysł prostego kościoła pochodzi? So let's look at some Bible passages, Więc dam wam kilka wersetów biblijnych, and why don't you just read them in English? więc ja po prostu przeczytam. Rzymian 16:5. Pozdrówcie także zbór, który jest w ich domu. Albo pierwszy list do Koryntian 16:19. Pozdrawiają was zbory azjatyckie. Pozdrawiają was w Panu serdecznie Akwila i Pryscylla ze zborem, który jest w ich domu. So here's a couple more. I jeszcze kilka. Ewangelia Łukasza. Scena w świątyni jerozolimskiej i kończy ją sceną w tej samej świątyni. Łukasz 24:53. Dzieje apostolskie zaczyna się w domu w Jerozolimie. Dzieje apostolskie 1:4, a kończy w domu w Rzymie. Dzieje apostolskie 28:30. I think we missed a slide. We'll see if I just hit it. Chyba ominęliśmy jeden slajd. Did you read that one? No. No. Dobra, więc jest jeszcze jeden list do Kolosan 4:15. Pozdrówcie braci w Laodycei i innym Fasa i zbór, który jest w jego domu. I Filemona 1:1-3. Paweł więzień Chrystusa Jezusa i do zboru, który jest w twoim domu. So, just with a couple verses in Scripture, we learn that the New Testament was written to house churches. Więc z tych kilku wersetów możemy wywnioskować, że listy były pisane do kościołów, które były w domu. I could give you a lot more references, but I'm just giving you a summary. Mógłbym zdać wam więcej przykładów wersetów z Pisma. Dałem tylko kilka. And you already read that one. Okay. I found it very interesting that Luke teaches us that the gospel opens in a temple and ends in a temple. Jest to interesujące, że Łukasz mówi o tym, że Koło stołu masz listy. The temple begins in a church and ends in a church. że świąt... Temple. But the temple begins in the church? No. The church begins in the temple. The story of the Gospel of Luke begins in a temple and Że cała historia Ewangelii Łukasza zaczyna się w świątyni i kończy się w świątyni. and then Luke, A potem ten sam who Paweł, also ten sam writes Łukasz, the book of
pisząc Księgę Dziejów apostolskich, the story in the book of Acts begins in a house and zaczyna ends in a swoją house. opowieść od kościoła w domu i kończy na historii w domu. But when Jesus sends out his disciples, he gives them a gospel commission. A kiedy Jezus rozsyłał swoich uczniów, dał im polecenie. Why don't you just go ahead and read the gospel commission? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Now I'm going to ask a question that might be a little bit difficult with the translation, but I'm going to try it anyway. Zadam wam pewne pytanie, które może być trochę trudne ze względu na tłumaczenie, ale spróbuję. If I were to ask you what word the Gospel Commission begins with in English, or in Polish and then translate it back, what word does the Gospel Commission begin with? Jakim słowem zaczyna się to posłannictwo Jezusa? Jakie słowo jest użyte jako pierwsze w posłannictwie Jezusa? And that was in English. I understood that. We would say it begins with go, right? Zaczyna się idźcie, tak? You're wrong. Mylicie się. But that's the normal answer, go. Ale to jest zwykle właśnie taka odpowiedź przychodzi. Idźcie. All power. All power, go a little bit earlier. Cała moc. Well, in the translation it might be all power. Może w tłumaczeniu jest tak, The że English cała moc. translation is Angielskie tłumaczenie mówi all authority cały autorytet. has been given to me. Jesus is talking, been given to me. Jezus mówi, cały autorytet został mi dany. So based on Jesus' authority, he says to all of you, go. Więc wychodząc z tego autorytetu czy władzy Jezusa, on mówi do wszystkich, idźcie. And what does he tell you to go do? I mówi, żebyście szli i co robili? Uczniów. Making disciples. Making disciples, okay. And then how do you make disciples? A w jaki sposób czynicie uczniami? What was it? Baptize. Przez chrzest. And then it says teach them to obey I everything. jest napisane, uczcie ich, by przestrzegali wszystkiego. Now, this is a sensitive topic. Więc jesteśmy przy takim bardzo delikatnym temacie. Because do lay people baptize? Bo czy świeccy ludzie, czy laicy chrzczą, udzielają chrztu? Tak. When I'm talking with church leaders about this, and Kiedy rozmawiam o tym z przywództwem kościelnym, about this point in the presentation, they raise their hand oni podnoszą swoją ręce do góry and they say, Milton, i mówią, Milton, in simple church, who baptizes the people? a w prostym kościele kto chrzci ludzi? And I ask them a question. A ja ich pytam. I just say, who was the gospel commission given to? A ja pytam, komu wielkie posłannictwo zostało dane? And then I close my mouth. I potem zamykam swoje And I wait usta for them to answer. i czekam na odpowiedź z ich strony. Because this is a sensitive topic Bo to jest bardzo delikatny temat for church leadership. dla przywództwa kościoła. And to their credit, over 500 church leaders have said it was the gospel commission was given to the lay people. I na ich usprawiedliwienie można powiedzieć, że 40%? 100%. O, All of the church leadership said it was given to the lay people. Okej, i na ich usprawiedliwienie jest to, że mówią zwykle, że wielkie posłannictwo zostało dane ludziom świeckim. Czy laikom. Except one church leader who changed his mind 30 minutes later. Z wyjątkiem jednego
lidera, który kiedyś zmienił zdanie po 30 minutach. But do you see how this is a sensitive issue? Ale widzicie, jak bardzo delikatny jest to temat? Because most churches say only the pastors can baptize. Dlatego, że większość kościołów mówi, że tylko pastorzy mogą chrzcić. But now over 500 church leaders have said the gospel commission, which includes baptizing, was given to the lay people. A teraz 500 przywódców kościoła na spotkaniu mówi, że wielkie posłannictwo zostało dane świeckim. And they realize there's a tension developing. I w ten sposób pewna uwaga się podnosi, skupienie się podnosi. And so once they have explained to me that yes, the gospel commission was given to you as lay people, Więc kiedy oni wyjaśniają, że kiedy oni zgadzają się z tym, że wielkie posłannictwo zostało dane świeckim, zwykłym ludziom, and even though they're nervous about that, they're nervous. Jeśli mogę, bo chyba tak jest błąd, że lay people to raczej na laikat, ja bym przetłumaczył. Właśnie Nie bo laicy to są tylko że nie pastorzy. ateiści, niewierzący. nie. Świeccy to tak, bo tłumaczyłeś się świadczone jak Laicy to są członkowie kościoła, ale nie duchowieństwo. Nie kapłani. Nie duchowieństwo. Laik to jest to samo. Dobrze, laik to jest to samo, co osoba świecka. Nie. duchowiecka byłaby Owszem, w języku polskim tak, ale tutaj żeśmy ustanowili takie sobie, że... Dobrze, czyli mam używać słowa, kiedy używa słowa laik, albo so lay people on secular, for you is the same? Oh, good question. No. Jednak nie. Let me Bo ask you, secular, secular, czy świecki, to jest człowiek niewierzący. A tutaj, a lay to jest człowiek świecki, czyli ktoś, kto nie jest osobą duchowną. Ale jest osobą wierzącą. Ale jest osobą duchowną. I dlatego ja używam osoba świecka, czyli, bo nie jest w opozycji do osoba duchowna. Ale możemy ustalić sobie te terminy, żebyśmy się dobrze rozumieli. So we need to conclude the term or to make a definition for a term to be understood. So a lay person Więc is laik, będę używała słowa laik, dobrze, nie świecka A osoba. może To będę- zwykły wierzący po prostu? Bo tak jest. Zwykły wierzący, taki biblijny Każdy termin. członek kościoła, nie? O to Zwykły wierzący będzie dobrze oddawał. Ja myślę, że popełniamy pewien błąd. Dlaczego? Bo laik, nie zgadzam się, żeby to była osoba niewierząca. Tak, i ja również... Dlatego, że jest wiele osób, które są niewierzący, ale są też wierzący laicy. Natomiast laicy to nie jest duchowieństwo, czyli może się Więc dlatego też, kiedy mówiliśmy o wielkim posłannictwie, to mówiliśmy o tym, że jest przekazane oczywiście do ludzi wierzących, no bo przecież niewierzący nie będą tego robić, do każdego wierzących ludzi, wierzącego. którzy nie są duchownymi, którzy nie Do są każdego, czyli i do tych, i do tych. którzy nie są duchownymi. Więc jak mam używać słowa laik? Jak chcecie używać? Każdy wierzący? Każdy wierzący. Dobra. Jak się pomylę, to poprawcie. A secular do ludzi, wtedy będę mówiła do niewierzących, tak? Żebyśmy Secular do nas nie poszli, że im niewierzący, zabronimy. lay people to jest do każdego wierzącego. Dobrze, więc powtarzam. Większość pastorów uznała, że w kościołach oczywiście chrzczą ludzi tylko pastorzy, czyli osoby duchowne, natomiast wielkie posłannictwo zostało dane zwykłym wierzącym, wszystkim wierzącym ludziom. so you have pastors, Więc macie pastorów and then people who are not pastors are called lay people. i ludzi, którzy nie są pastorami, których nazywamy zwykłymi wierzącymi. Are we on the same page? Jesteśmy, rozumiemy się? But lay people are believers. Zwykli wierzący to wierzący. Secular people are non-believers. Świeccy ludzie, to co używałam wcześniej, to są po prostu niewierzący ludzie. Are we all on the same page, on the same terms? Czy już teraz rozumiemy się? Okay. This happens everywhere I go when we're dealing with language. To zwykle się dzieje, kiedy używamy różnych języków. So,
Jesus, by his authority in the Gospel Commission, Więc Jezus w swoim autorytecie, we władzy, którą miał, kiedy dawał posłannictwo, kiedy dokonywał posłannictwa, gives the disciples the job of making disciples. dał uczniom zadanie, by czynili innych uczniów, Which includes baptizing and teaching them. w co wlicza się chrzczenie i uczenie innych ludzi. But then people say, oh, Milton, it was given to the disciples, just 12 people. Ale potem są takie głosy, Milton, to zostało dane tylko 12 apostołom. So now the question is, Więc przychodzi pytanie, was it only given to 12 people? Czy zostało rzeczywiście dodane tylko 12? And sometimes people think the 12 disciples are equal to pastors. I czasem ludzie myślą, że 12 apostołów odpowiada pastorom. Odpowiada dzisiejszym pastorom. So this comes from the book called Acts of the Apostles. A teraz będziemy czytać, ale przeczytamy teraz z dziejów apostolskich, gdzie jest napisane: Ci, którzy są przywódcami w Kościele Bożym, powinni zdać sobie sprawę z tego, że nam jest Dzieje apostolskie. To jest jakaś książka. Acts of the Apostles. To jest książka Działalność apostolska. To który to jest werset w takim razie, kto jest z dziejów apostolskich? Nie jest z dziejów apostolskich. Książka. To jest książka. This book is written by Ellen White. Okej, to jest książka, przepraszam, to jest książka Ellen White, o czym ja powiedziałam, działalność apostołów, i tam jest napisane coś takiego. Ci, którzy są przywódcami w Kościele Bożym, powinni zdać sobie sprawę z tego, że namiestnictwo Zbawiciela jest dane wszystkim, którzy wierzą w Jego imię. So the Savior's the commission, the gospel commission is given to all who believe. Więc wielkie posłannictwo zostało dane wszystkim, którzy wierzą. Is that what that says? Czy to jest tutaj napisane? Okay, I'm going to ask you each time because we have learned that many of the translations from the books were actually changed a little bit. So I'm going to ask you. Więc kiedy będę cytował, będę pytał, czy dokładnie to jest napisane, dlatego że zauważyłem, że czasem w tłumaczeniach następują zmiany treści. Why don't you go ahead and just read this one? Więc przeczytam jeszcze ten fragment. Długo czekał Pan, żeby duch służby ogarnął cały Kościół, tak, aby każdy pracował dla Niego według swoich zdolności. Kiedy członkowie Bożego Kościoła będą wykonywać przypisaną im pracę na polu potrzeb, w domu i za granicą, wypełniając ewangeliczne namiestnictwo, cały świat zostanie szybko ostrzeżony. Does this last little part here say in fulfillment of the gospel commission? Tutaj jest napisane, wypełniając ewangeliczne namiestnictwo. Tak? So in English it says in fulfillment of the gospel commission. Więc w wersji angielskiej jest napisane, wypełniając ewangeliczne posłannictwo. This is an interesting one as well. Go ahead and read it. I kolejny. I tak Chrystus nauczyć uczniów prawdy, że w Królestwie nie ma granic, nie ma żadnych kast, żadnej arystokracji, muszą pójść do wszystkich narodów, niosąc im posłanie miłości. So in English this is talking about how Jesus is telling his disciples that you're good to go everywhere. Więc Jezus powiedział, że mają iść wszędzie. And there's no, we call it turf protection. Do you know what turf protection is? Help me out. Turf protection. You protect your turf. In other words, one church says, this is our part of the city. Another church says, this is our part of the city. That's turf protection. To jest ochrona terytorium. No tak mi się wydaje właśnie. Jest coś takiego jak ochrona terytorialna. Czy Territory. They're protecting their territory. Chronią swoje przestrzenie, swojego terytorium. But here we're told that we're not supposed to protect our territory. A tu jest napisane, że my nie powinniśmy chronić swojego terytorium, swojej przestrzeni.
We're supposed to go everywhere. ale powinniśmy iść wszędzie. Now we're going to begin to zero in on some amazing stuff. A teraz dojdziemy do czegoś niesamowitego. So go ahead and read this. Posłannictwo Ewangelii zostało dane 12, gdy Chrystus spotkał się z nimi w izbie na górze, ale miało być ono, czyli to posłannictwo Ewangelii, teraz dane większej liczbie. W czasie spotkania na górze w Galilei zgromadzili się wszyscy wierzący, których można było razem zwołać. So the gospel commission was first given to the 12 disciples. Is that what it says? Więc wielkie posłannictwo najpierw zostało dane 12 apostołom, But then Jesus gathers all the believers together and gives the gospel commission again to all the believers. Is that what it says? a potem jest tutaj napisane, że potem Jezus raz jeszcze zgromadził wszystkich wierzących i przekazał im wielkie posłannictwo. So here we are realizing that the gospel commission was given to you. Więc w tym wszystkim zaczynamy rozumieć, że wielkie posłannictwo zostało dane wam wszystkim. And let's read this one now. This is an amazing one. I to jest naprawdę niesamowite. Posłannictwo Zbawiciela skierowane do uczniów obejmowało wszystkich wierzących. Obejmują wszystkich wierzących Chrystusa do końca czasów. Jest katastrofalnym błędem przypuszczać, że dzieło ratowania dusz należy wyłącznie do wyznaczonego pastora. Wszystkim, na których przyszło niebiańskie natchnienie, powierzono Ewangelię. Wszyscy, którzy otrzymają życie Chrystusa, przeznaczeni są do pracy dla zbawienia tych, którzy są obok nich. So does it start right at the beginning by talking about the Savior's commission? Czy widzicie tutaj, czy widać tutaj, że jest tutaj mowa o posłannictwie Jezusa? And how was it given to all the believers? Jak zostało dane wszystkim wierzącym? For all time? Po wszystkie czasy? Is that what it says? Czy to jest tutaj napisane? So how many alls do you count? Więc jak wielu wszystkich naliczycie? 4. Wszyscy ile You to? get 4. Let's see, 1, 2, 3, 4. I get 5. U mnie jest 2, 3, 5 razy. 5? A, jeszcze na dole. I can read Polish better than you can. Sorry, no, I didn't read the last part. Because it's original. Okay. Więc kontynuuję. Dlatego dzieła ustanowiono Kościół i wszyscy, którzy biorą na siebie święte przyrzeczenie, są przez to zaprzysiężeni do bycia współpracownikami Chrystusa. Now I'm going to read something in English and I want you to tell me if the Polish is accurate. Więc przeczytam teraz po angielsku i sprawdzimy, czy polskie tłumaczenie jest dokładne. This section right here is the English. Ta część jest tutaj po angielsku niżej. So the original English says, all who receive the life of Christ I angielska wersja mówi: wszyscy, którzy przyjęli życie Chrystusa, are ordained. są przeznaczeni, są wyznaczeni, są ordynowani. Does this use the word ordained? Czy to słowo oznacza słowo ordynowany? Ordynowany, bardziej wyznaczony chyba. In our version it's much more like Ordynowany to jest oddzielony bardziej. Wyznaczony do określonego działania. No tak. Przeznaczenie, ale This is very common. I to jest bardzo powszechne, że takie tłumaczenie przychodzi. Now, I took Greek and Hebrew. Więc ja wziąłem hebrajski i grekę. And we always used to say, well, let's go back to the Greek and Hebrew and figure out what it says. Chyba my zwykle mówimy, wróćmy do języków oryginalnych, żeby zobaczyć, co tam naprawdę jest napisane. But Greek and Hebrew is not my native language. Ale grecki ani hebrajski nie są moimi językami naturalnymi, But English is. ale angielski owszem. And this was originally written in English. A ale ten fragment był pierwotnie, oryginalnie napisany w angielskim. And in the original English we have, does it talk about ordained pastors up there? I w oryginalnym angielskim mamy tutaj słowo ordained, czyli ordynowani. Does that say ordained pastors? Czy tam jest napisane ordynowany pastor? What does it say? The one who is pointed out as the pastor. The one who is pointed out.
Okay. So the word is ordained. Więc słowo, którego tu się używa, to używa się słowa ordynowane. And the same word in English is used again for the believers. You are ordained. I potem, kiedy jest mowa o wszystkich wierzących, również jest użyte to samo angielskie słowo ordynowani. But what we will now turn our attention to in just a moment is church history has separated and put the ordained pastors above the ordained laity. Dlatego, że to historia Kościoła spowodowała coś takiego, że ordynowany pastor jest wyżej i oddzielnie niż ordynowani wierzący. One more slide before we look at church history. I raz jeszcze jeden slajd odnośnie historii Kościoła. And you can just read it. Na wszystkich, którzy wierzą, Bóg nałożył brzemię wznoszenia Kościołów. Prosty Kościół umożliwia wszystkim zaakceptować Boże wyzwanie do dołączenia do Niego w Jego misjonarskiej pracy. So what this is telling us is that all of us are given the opportunity to raise up churches. Więc to daje nam pozwolenie, czy daje nam, otwiera nas na to, że jesteśmy że wszyscy możemy zakładać kościoły. But in the past, the way you started a church was you had to be a pastor and you had to have a building. A w przeszłości, żeby założyć kościół, musiałeś być pastorem, albo musiałeś mieć pastora, musiałeś mieć budynek. And you had to preach sermons. Musiałeś głosić kazania. And have committee meetings. I mieć spotkania członkowskie. And you had to have children's. Czy rady, tak, spotkania rad zborów. And you had to have Sabbath school or Sunday school. Szkółkę sobotnią czy szkółkę niedzielną. And lots of programs. I cały program. And that took a professional pastor to pull all that together. I dlatego był potrzebny do tego pastor profesjonalista, żeby tym wszystkim zarządzać. But that is way too complicated. It's very complicated. Ale to jest naprawdę trudne. And we just read that all the lay people, all who believe, should be able to raise up a church. A tutaj jest napisane, że wszyscy wierzący powinni być w stanie zakładać kościoły. So about this time, people begin to ask me this question. Więc mniej więcej w tym momencie ludzie zwykle zadają mi pytanie. If the New Testament was all house churches, jeśli Nowy Testament to wszystko dotyczyło kościoła domowego, but in today's culture a church is a building with a professional pastor, a w dzisiejszych czasach kościół to jest budynek z pastorem, który jest pastorem z profesji. how did we get from the New Testament model of church to the 2019 model of church? Więc jak to się stało, że przeszliśmy z tego modelu kościoła z pierwszego wieku do modelu kościoła w XXI wieku? Remember Paul in the New Testament? A pamiętacie Pawła z Nowego Testamentu? Who was he trained by? This is a quiz question. To jest pytanie quizowe. Przez kogo był szkolony? Gamaliel. And what was he trained as? I jako kto był uczony? Na kogo był uczony? A Pharisee. Jako faryzeusz. So in today's language, Paul would be the Andrews University Seminary chairman. Andrews University. Więc w dzisiejszych czasach Paweł byłby na uniwersytecie Andrews University, czyli You'd be the seminary chairman.
przewodniczącym seminarium na Uniwersytecie Adwentystycznym. Cokolwiek. Że byłby bardzo wyszkolony w adwentyzmie. W każdym razie, aha. Okay. I don't know this. That's okay. I don't know the kulu. Albo na kulu. Więc był, Jest dużo takich byłby, uczelni w świecie. byłby wysoko postawionym uczonym na uczelni wyższej, tak? Na uniwersytecie. Wyższej teologicznej, tak? Wyższej teologicznej, to powiedział wyższą teologiczną. Tak. No. Profesorem. Czyli byłby Rektorem. dobrym wykładowcą, czy może nawet rektorem porządnej uczelni teologicznej. Tak. I'm giving you some hard stuff to translate. But at least you're keeping a smile on your face. Hello, everyone. Oh, it's okay. I'm a little shy. It's okay. Tłumacz. And he would have a PhD, a doctorate. Byłby doktorem, miałby doktorat. So that's who Paul would have been. Ten byłby Paweł w dzisiejszych czasach. Gdyby żył w dzisiejszych And czasach. with Paul's background and training, he should have gone out and built public synagogues. I w tamtych czasach, In his time. w jego czasie, on powinien był iść i zakładać synagogi. But Paul does not go across the Roman Empire building synagogues. Ale on nie robił tego w Imperium Rzymskim. Even though his training taught him to build synagogues. Chociaż jego edukacja wskazywała na to, że powinien był to robić. Instead, he goes across the Roman Empire starting house churches all over the empire. Ale to, co zaczął robić, to przemierzał Cesarstwo Rzymskie po to, żeby zakładać kościoły domowe. And the outcome is between 100 AD and 300 AD. I tutaj będziemy porównywać to, co było między 100 a 300 rokiem naszej ery. Christianity grows from 25,000 to 20 million. Chrześcijaństwo, liczba chrześcijan urosła z 25 000 do 25 milionów. Do 20 milionów, przepraszam. There are no seminaries. Nie było seminariów. There are no settled pastors. Nie było wyznaczonych pastorów. You know what the difference is between a pastor and a settled pastor? Czy rozumiecie, jaka jest różnica pomiędzy pastorem a ustanowionym pastorem? A settled pastor Pastor ustanowiony is hired to jest ktoś, kto jest zatrudniony, to oversee 1, 2, or 3 churches. żeby nadzorować 1, 2 lub 3 kościoły. That's a settled pastor. To jest pastor ustanowiony. But in the New Testament there were no settled pastors. Ale w Nowym Testamencie nie mamy takich pastorów. For 15 years I was a settled pastor. Przez 15 lat ja również byłem takim ustanowionym pastorem. I pastored 3 churches. Byłem pastorem 3 kościołów. Another time 2 churches. W pewnym czasie 2. So I was a settled pastor. Ja byłem ustanowionym pastorem. But in Paul's day there was no settled pastors. Ale Paweł mówi, że nie było takich pastorów. And there were no public Christian places of worship, public worship. I nie było takich publicznych miejsc chrześcijańskich, gdzie się spotykali, by uwielbiać Boga. Because people met in house churches. Dlatego, że ludzie spotykali się w kościołach domowych. Now we are tempted to think I jesteśmy teraz skuszeni, by myśleć, that the reason there were house churches że powód, dla którego były kościoły domowe, is because there was lots of persecution. jest taki, że było wiele prześladowań. And so people say, well, house churches start when there's persecution. Bo mówi się o tym, że kościoły domowe zaczynają się wtedy, kiedy jest prześladowanie. That's not true in the New Testament. Ale w Nowym Testamencie to nie jest prawda. In the New Testament, W Nowym Testamencie there were tens of thousands of house synagogues.
W Nowym Testamencie było dziesiątki tysięcy domowych synagog. That's where Paul gets the idea about house churches. I stamtąd właśnie Paweł wziął pomysł na kościoły domowe. So I have a quiz question for you. Więc znowu pytanie. What is the one Christian experience that does not fit in a synagogue? Does not belong in a synagogue. They don't celebrate it in a synagogue. Dobra, jaki jest One Christian. The one Christian celebration. Jakie jest pewne chrześcijańska uroczystość, która nie zdarza się w synagodze. Która nie ma miejsca w synagodze. Wieczerza Pańska. Lord's Supper? Yes. Tak. Because the Lord's Supper is uniquely Christian. Dlatego, że Wieczerza Pańska jest wyjątkowo chrześcijańska. Which means it can't happen in a synagogue. Co znaczy, że nie może mieć miejsca w synagodze. Oh, it doesn't happen in a synagogue. Do you recognize this picture? Rozpoznajecie ten obraz? Who is this guy? Kto to jest? Putin. Podobny, nie? 10, ale to jest podobny. This is Constantine. To jest Konstantyn. And what did Constantine change? A co zmienił, co wprowadził Konstantyn? Sunday. Zmienił sobotę na niedzielę. Constantine changed Sabbath to Sunday. Konstantyn zamienił sobotę na niedzielę. And so instead of worshiping on Sabbath according to creation, Więc zamiast świętowania sabatu, czyli soboty, zgodnie z tym, jak było w stworzeniu, he moves everybody to Sunday. przesunął wszystkich na niedzielę. And I'll come back to that in just a moment. I za chwilę do tego jeszcze wrócę. But he changes two other things. Ale również zmienił dwie inne rzeczy. Ustanowił chrześcijaństwo religią panującą. Made a Christianity as a ruling. Yes. And I'm going to come back to that in just a moment. I do tego również jeszcze wrócę. Good. Constantine also did away with all the house churches. Constantine did away with all the house churches. He got rid Więc of all the właściwie house churches. odszedł od kościołów domowych, czy zamknął kościoły domowe. And he had all the people move into the basilicas. I wprowadził wszystkich ludzi do bazylik. Basilicas were cathedrals. Inaczej mówiąc, do katedr. And Constantine did away, he got rid of the biblical teaching I odszedł od biblijnego nauczania of the priesthood of all believers. o kapłaństwie wszystkich wierzących. And he established a professional group of priests. I ustanowił profesjonalną grupę księży, What we call pastors. których my nazywamy pastorami. So coming back to what he said, A wracając do tego, co on powiedział, Constantine establishes Christianity as a national religion. Konstantyn ustanowił chrześcijaństwo jako panującą narodową religię. And to make the priests and pastors elite,
I po to, by uczynić z kapłanów i księży elitę, he gives the pastors 4 job descriptions. Dał pastorom 4 wskazówki ich pracy, czy opisy ich pracy. What would you guess those 4 are? The main 4. There were some others, but the main 4. Są 4 główne wskazówki. Jak myślicie, co to jest? Baptize? How about that? Oh, is you? Yes. Baptize. Chrzcić, Yes. chrzczenie. Are we surprised? Czy jesteśmy zaskoczeni? What's something else job description he gave to the Co pastor? jeszcze było zadaniem księży, pastorów? Supper. Communion, Lord's Supper. Excellent. Komunia. Now there are 2 more. Wspaniale. I jeszcze 2. Innej spowiedź. Nauczanie. Teaching. Yeah, but that's not one of the big 4. Tak, ale to nie jest jedno z tych 4 podstawowych, głównych. Spowiedź? Spowiedź. Confession of sins. Yeah, but that's not one of the big 4. To też nie należy do tych 4. Marrying. Marrying. Małżeństwo, udzielanie. Marrying 2 people, yeah. Okay. Udzielanie małżeństwa. Zakładu małżeństwa. Udzielanie ślubu. O, dziękuję. Udzielanie ślubu. And what's the 4th one? I 4. Funerals. Pogrzeby. These, baptizing, Lord's Supper, Chrzest, wieczerza pańska, marrying, śluby and burying i pogrzeby are the job descriptions of most to były pastors, główne zadania. today, To są główne zadania but pastorów it doesn't również come współcześnie. it doesn't come from the scriptures, Ale to nie pochodzi od Spiska, it comes from Constantine. ale pochodzi od Konstantyna. Which is why, how many of you recognize the name Mark Finley? Kto z Was zna takie imię Mark Finley? Okay. Mark Finley is Mark Finley is an evangelist to jest ewangelista, who goes around teaching about a lot of this. który wiele naucza o tym właśnie. And he shows pictures of those early basilicas. I pokazuje obraz tych bazylik z początku chrześcijaństwa. And in those basilicas are icons or images I w tych bazylikach są ikony czy obrazy of like Peter. Piotra na przykład. But Constantine added something in front of the word Peter. Ale on dodał coś do imienia Piotr. Saint. Święty. That's the guy who did it. To właśnie dzieło Konstantyna. And he adds something to the heads. I dodał im coś nad głowę, czyli aureole. Halos. Yes. So all of this concept comes from Constantine. Wszystkie te pomysły to są pomysły Konstantyna. So when he gets away of house churches and moves people to the basilicas, Więc kiedy odszedł od kościołów domowych i przeniósł ludzi do bazylik, he gets rid of the priesthood of all the believers and establishes professional priests. odszedł od kapłaństwa powszechnego, od kapłaństwa wszystkich wierzących do kapłaństwa pastorów i księży. And he gets rid of Sabbath I odszedł od świętowania and sabbatu establishes Sunday as the new day of worship. i ustanowił niedzielę jako nowy dzień świętowania. So, if I am a pagan priest, Więc jeżeli ja jestem and secular, To kapłański. I need to be really precise with the terms. That's why I'm asking. So, Then you mean help me out. Pagan priests, like not Christian? non-Christian, Not Christian. does not believe in God. Pogański kapłan. ja wiem, ale
So it's like, is he connected to Christianity or just is No. non-Christian? He was a pastor of non-Christians. Okay. Więc jeżeli chodzi o jakiegoś pastora, czy powiedzmy przywódcę pogańskiego, niechrześcijańskiego, And I work for Constantine, i gdyby taka osoba pracowała dla Konstantyna, and if he becomes a Christian, Konstantyn, Constantine becomes a Christian, i Konstantyn został chrześcijaninem, and it becomes the national religion for the whole Roman Empire, Christianity. i uczynił chrześcijaństwo panującą religią. So he was by first pagan. Okay. Więc Konstantyn był pogańskim kapłanem wcześniej, potem został chrześcijaninem i ustanowił chrześcijaństwo religią panującą. So if I am a pagan priest and I want to keep my job in the new Christian empire, Więc gdybym ja był kapłańskim kapłanem i potem chciał utrzymać pogańskim kapłanem i chciał utrzymać władzę w religii panującej chrześcijańskiej, then I become a Christian priest. stałbym się po prostu kapłanem chrześcijańskim. And all the people in house churches now come to my church. I wtedy wszyscy ludzie z kościołu przychodziliby z kościołu domowego przychodziliby do mojego kościoła. And they come to my church on Sunday. They come to my church on Sunday. I przychodziliby do mojego kościoła w niedzielę. It used to be in honor of the sun god. Który był dniem świętowania Boga Słońca. But because Constantine changed Sabbath to Sunday, ale ponieważ Konstantyn zmienił sabat na niedzielę, they now worship on Sunday. To teraz wielbi się w niedzielę. Because Constantine takes Christianity, bo Konstantyn wziął chrześcijaństwo and paganism i pogaństwo and weaves them together. I połączył je. So our churches today, więc nasze kościoły dzisiaj, that involve a professional pastor, które zatrudniają czy mają profesjonalnych pastorów, in a building called a basilica or a cathedral, które nazywamy bazylikami czy katedrami, that model, and on Sunday, w niedzielę i spotykamy się w niedzielę, czy świętują w niedzielę, that model of church comes from a political empire. Ten model kościoła pochodzi od władzy politycznej. That is a very condensed history lesson. To jest bardzo skondensowana lekcja historii kościoła. Most people have never heard this before. Większość ludzi nigdy w życiu o tym nie słyszała. And a lot of times people have a lot of more questions. I zwykle ludzie pojawia się w takiej sytuacji wiele pytań. But we need to wrap up. Ale We need to finish. musimy kończyć. So I'm going to show a video clip. Pokażę wam wideo. And 3 more slides. I 3 jeszcze slajdy. And then we'll be done. I to będzie koniec na dzisiaj. Maybe 4 more slides. Może 4 slajdy. There's no talking. Nie ma tam słów. But there are some words on the screen, short little phrases. Ale na ekranie pojawiają się krótkie frazy. Do you want? People all around us are going through all kinds of pain. Ludzie wokół nas przechodzą przez różnego rodzaju cierpienia. Physical pain, fizyczne, emotional pain, emocjonalne, financial pain, finansowe, spiritual pain, duchowe. And our typical ways of reaching people are not working as well as they used to. The way we reach people within the church they're not working as well.
I to, w jaki sposób zwykle my sięgamy, czy próbujemy sięgnąć ludzi, zwykle nie skutkuje. And so I want to wrap up by explaining one shift that's taking place. A więc chciałbym tutaj pokazać taką pewną zmianę, która zachodzi. I'm going to suggest that every one of us is looking for a place to belong. I chciałbym w związku z tym zasugerować, że każdy z nas poszukuje takiego miejsca, do którego może przynależeć. And there's an old way and a new way. There's an old way. I to się dzieje w sposób stary lub w nowy sposób może to nastąpić. Here's how the old way worked. W stary sposób wyglądało to w ten sposób. You may recognize this. Może rozpoznacie. The question we in the church often asked is, what do you believe? Zwykle w kościele my pytamy, co wierzysz? That often we start Bible studies because someone doesn't believe the right thing. Tymi słowami zwykle zaczynamy studium biblijne, dlatego że nie wszyscy wierzą właściwie. And then we watch to see if their behavior changes. A potem obserwujemy, czy oni zachowują się inaczej, czy zaczynają się właściwie zachowywać. And if they behave the right way, I jeśli zachowują się właściwie, they can be to wtedy mogą być baptized, ochrzczeni, which equals co oznacza jednocześnie, że zaczynają przynależeć. Now, all different denominations have language that support this. I każda denominacja ma swój własny język, która to wyjaśnia. I'll give you a couple examples. Podam wam kilka przykładów. In the Lutheran Church, W luterańskim kościele you're either a Lutheran, jesteś albo luteraninem, a non-Lutheran, albo nie luteraninem, or a ex-Lutheran. albo byłem luteraninem. Fill that in with any denomination, okay? I możecie to tam wstawić sobie każdą inną denominację. So when we're baptized, we belong. That means we are Lutheran or Baptist or Seventh-day Adventist. Więc kiedy przyjmujemy chrzest, zaczynamy przynależeć, czyli stajemy się luteranami, baptystami czy adwentystami. Is it the same here in Poland? Czy tak samo jest tutaj w Polsce? For the most part, yes? Okay. Here's the new way that people belong. A teraz pokażę wam nową drogę, nowy sposób, w jaki ludzie mogą przynależeć. The question is no longer what do you believe, the question that they are asking silently in their mind. I pytanie, to nie jest już pytanie, w co wierzysz, ale to jest pytanie, które oni cicho zadają sobie w swoim własnym umyśle. Do I belong here? Czy ja tu przynależę? In the United States, this started in the 1960s with a television show. To zaczęło się w latach 60. w amerykańskiej telewizji, w pewnym show telewizyjnym. That was called Cheers. Który nazywał się, miał tytuł Zdrówko. Był taki serial. Tak? Był taki serial Zdrówko. And the tagline for the television show was... I ten banner, jak to napis na dole był... Where everybody knows my name. Czy wszyscy znają moje imię? So what do we have on us? Więc co mamy na sobie? So that we can know everybody's name. Żebyśmy znali swoje własne imiona nawzajem. Because everybody in every culture wants to belong. To jest dlatego, że w każdej kościele chce gdzieś przynależeć. And so when people say, I belong here, they feel comfortable. Bo ludzie, kiedy są w jakimś miejscu i wiedzą, że przynależą do tego miejsca, to czują się tam dobrze. But then there's a scriptural principle that begins to go to work, begins to start. Ale tutaj zaczyna się również pewne zasady z pisma, które muszą zacząć działać.
And it goes like this. I to chodzi o to. By beholding, we become changed. By beholding, we become changed. By spending time with somebody, I become changed like that. Przez spędzanie z kimś czasu staje się taki jak ludzie, z którymi spędzam czas. This is why we are so careful who our kids hang out with. Dlatego jesteśmy bardzo uważni na to, kto opiekuje się naszymi dziećmi. Because if they hang out with people who drink, guess what our kids will probably do? Bo jeśli nasze dzieci spędzają czas z ludźmi, którzy piją, to prawdopodobnie nasze dzieci też będą piły. Or whatever you want, our kids will do the same thing. Nasze dzieci będą robić te same rzeczy, które obserwują innych ludzi. But what happens is when people hang out with you as a Christian, Ale co się dzieje z ludźmi, którzy spędzają czas z wami jako chrześcijanami? we hope Mamy nadzieję, that they begin to act more Christ-like. Mamy nadzieję, że zaczną zachowywać się w sposób bardziej podobny do Jezusa. W sposób podobny do Jezusa. And then they come up to you and say, what do you believe about? I wtedy przyjdą do ciebie i zaczną cię pytać, w co wierzysz, jeśli chodzi o coś tam, o ten temat czy o inny temat. So here's a quick story. To jest taka krótka historia. We've been meeting with a family, several families, but for about 2 years. Spotykaliśmy się z kilkoma rodzinami przez jakieś 2 lata. This family has 6 children. I One family has 6 children. jedna rodzina z nich miała 6 dzieci. And they're a homeschooling family. I oni mieli dzieci w edukacji domowej. And one Sabbath morning we were in their home for Simple Church. I którejś soboty w ich domu na spotkaniu kościoła domowego, prostego. And in their house they have a whiteboard that has Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Mieli w Friday. domu taką tablicę, na której która była podzielona na poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. And below Sunday has the chores. A pod niedzielą miała tylko takie zaznaczenie Chores and duties obowiązki for the kids. dla dzieci, jakie dzieci miały wypełnić. Monday chores, Tuesday chores. Każdy dzień były napisane obowiązki dzieci, każdego dnia. And one Sabbath we were in their house. I którejś soboty byliśmy w ich domu. And I was looking at their board. I patrzyłam na tę tablicę. And under Friday the chores had been erased and it said preparation day. W piątek wszystkie obowiązki były wymazane i było napisane tylko dzień przygotowania. The preparation day is referring to getting ready for Sabbath. A dzień przygotowania oznacza przygotowanie się do sabatu, do soboty. But we had never talked about Sabbath. A my nigdy nie mówiliśmy do tych ludzi o sabacie. Where did this idea come from? Więc skąd ten pomysł do nich przyszedł? I still don't know. Do tej pory nie mam pojęcia, skąd wzięli ten And then we pomysł. saw the word Saturday I potem była niedziela w tej tablicy and it was replaced with Sabbath. i była wymazana i zamieniona na sobotę. And the chores were erased I obowiązki były wymazane and it said rest day. i było napisane dzień odpoczynku. Czyli w tym miejscu, gdzie była niedziela, pojawiła się sobota i było napisane dzień odpoczynku. And we had never ever had any Bible study about Sabbath. A my nigdy z nim nie robiliśmy żadnego studium na temat sabatów. This is the concept of by beholding we become changed. To jest właśnie ta koncepcja, czy ta prawda, że przez spędzanie czasu zmieniamy się tak jak ludzie, z którymi spędzamy czas. And so one Sabbath afternoon we were going for a walk. Więc którejś sobotniego popołudnia poszliśmy na spacer. And my wife was walking with the mom. A moja żona rozmawiała ze swoją mamą. And the mom said to my wife, I mama powiedziała do mojej żony: thank you dziękuję, for never giving us a bunch of proof texts about the Sabbath.
że nigdy nie dałeś mi jakichś dowodów czy argumentów na to, by udowodnić sabat, by uregumentować sabat. Thank you Dziękuję, for letting us experience Sabbath with you. że pozwoliliście nam, że mogliśmy doświadczyć sabatu z wami. And then she told my wife, I powiedziała mojej żonie również. we do not know how we ever survived Nie wiem, jak my przeżyliśmy without the Sabbath bez sabatu in the past. w przeszłości, przez te wszystkie lata. By the way, she asked my wife, I przy okazji powiedziała, pytając żonę, would you now show us where it is in the Bible? Moglibyście nam pokazać, gdzie ten koncept jest w Biblii? Now they're asking, what do you believe? I teraz oni pytają, w co wierzysz? I think that that's a typo. I think it should be that. No, it's okay. That's okay? Yeah. It's Baptist and this is what is Baptist. Okay. Behave, zachowuj się. We have Believing jest wierzenie. 1, 2, 3. 1, 2. We're Tu missing. powinna być taka strzałka również, bo to jest kolejny etap. And so when people then say, what do you believe? We can explain what we believe about the Bible. Więc kiedy ludzie przychodzą do nas i pytają, w co wierzymy, to wtedy właśnie możemy im wytłumaczyć, w co wierzymy. Which leads to baptism. A to, kiedy zaczynamy mówić o tym, w co wierzymy, jak wierzymy, to prowadzi do chrztu. But baptism is not the arrival point. Ale chrzest to nie jest ten punkt docelowy. Baptism is the beginning of a whole new life with Jesus. Chrzest jest początkiem dla całego życia z Chrystusem. But notice, the first question is, do I belong? Ale zwróćcie uwagę na to. Pierwsze pytanie jest takie, czy ja przynależę? In the old way, A w tym starym sposobie było, belonging was the last thing. czy ja przynależę, to była ostatnia rzecz. In the new way, belonging is the W tym first. nowym sposobie Do you see that difference? przynależenie stawia się na pierwszym miejscu. And so simple church is designed Więc prosty Kościół jest tak zorganizowany, to help people belong by pomóc ludziom, by przynależeli and feel a sense of love and support. i doświadczali miłości i wsparcia. And then eventually they ask you, so what do you believe? I w końcu w związku z tym zapytają, w co wy wierzycie. The major difference Podstawowa różnica, największa różnica is I don't have an agenda for you. jest to, że ja nie mam planu dla ciebie. I hang out with you. Ja spędzam z tobą czas By beholding, you become changed. i przez to spędzanie czasu zmieniasz się You start asking me what I believe. i zaczynasz pytać mnie, ty zaczynasz pytać mnie, w co ja wierzę. And eventually I can lead you to Jesus. I w końcu mogę zaprowadzić cię do Jezusa, przyprowadzić cię do Jezusa And baptism into a brand new life. i ochrzcić się w zupełnie nowe życie. So simple church takes everything and turns it upside down. Więc Kościół prosty wszystko wywraca do góry nogami. For one reason. Z jednego powodu. To reach those people out there who will never walk into your church. By sięgnąć tych ludzi, którzy są wokół, którzy nigdy nie przyszliby do budynku Kościoła. But this is a sensitive topic. Ale to jest bardzo delikatny temat. So for our last slide, just you can read that. Więc na ostatnim slajdzie mamy coś takiego. Niektóre metody użyte w pracy będą inne od metod z przeszłości, lecz niech nikt z tego powodu nie blokuje drogi krytycyzmem. I to jest z książki Świadectwa, Księga 7. Czytam 7. We have just done an overview tonight.
Więc zrobiliśmy taki przegląd, czy podsumowanie. Przegląd. We talked about some statistics. Rozmawialiśmy o statystykach. I explained what Simple Church was, that it's in homes, lay-led on Sabbath. Wytłumaczyłem, czym jest Prosty Kościół, że jest w domu, prowadzony przez zwykłych ludzi wierzących i w soboty. We looked at a biblical foundation. Spojrzeliśmy na biblijny fundament. We looked at some other research done by Ellen White on that you are given the Gospel Commission. Przyjrzeliśmy się na to, co Ellen White mówiła o wielkim posłannictwie, że zostało And oddzielone. we looked at church history. I również spojrzeliśmy na historię Kościoła, Which shows us how we got from a New Testament house church która pokazała, w jaki sposób przeszliśmy od nowotestamentowego kościoła domowego to churches that are in buildings do kościołów, które są w budynkach, with pastors and priests that are above everybody z else. pastorami i księżmi, którzy są ponad wszystkimi innymi ludźmi wierzącymi. And we realized that that came from Constantine. I zdaliśmy sobie i odkryliśmy, że to pochodzi od Konstantyna, It doesn't come from the scriptures. a nie z Pisma.